Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Nowy rok, nowe ja, do dzieła. No nie o to chodziło. Nowy rok, nowe ceny. No jak żyć, Panie Premierze, no jak żyć? Najlepiej z takimi odcinkami, które podpowiadają, co zrobić, jak ulepszyć u siebie w domu kilka takich drobnych rzeczy, a które mocno mogą wpłynąć na oszczędzanie prądu, wody, energii do ogrzewania. Powiem dzisiaj 10 takich przykładów, tak więc to będą większe, mniejsze. Na pewno możecie zastosować je u siebie w domu. Nieraz nie wydacie za dużo na to pieniędzy. Warto oglądać i warto, zapraszam do siebie na Instagram, bo od tego roku będę wrzucał tam dosyć dużo takich krótkich rolek z poradami wnętrzarskimi. Ok, pamiętajcie o subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę, bo to zawsze motywuje i poświęćcie kilkadziesiąt sekund tylko dla sponsora tego odcinka. Jesteśmy w zakładzie produkcyjnym Saint-Gobain. Po co? Bo musiałem pokazać Wam to rozwiązanie. Ilu z Was zastanawia się, jak ogrzać swój dom? Co zrobić z tymi grzejnikami, które nie zawsze są w odpowiednim miejscu albo niezbyt ciekawie wyglądają? Albo co zrobić, aby Wasz dom był bardziej eko? Teraz mamy rozwiązanie. Szkło grzewcze E-Glass nie tylko ogrzeje Wasz dom, ale ma kilka innych ciekawych zastosowań. Jak to działa i jakie ma zalety? Ano, działa w prosty sposób. Wystarczy podłączyć szkło E-Glass do sieci elektrycznej i ustawić pożądaną temperaturę. Tyle i tylko tyle. Oczywiście można to szkło połączyć również z fotowoltaiką. Dzięki temu nasz dom będzie bardziej eko. Szkło może ogrzać nasz dom, ponieważ jedna z tafli jest pokryta niskoemisyjną powłoką z tlenków metali. Ale nie pytajcie mnie o szczegóły. Po to zapraszam na stronę szkłogrzewcze.pl. Co ważne, jest duża rozpiętość wymiarów, tak więc na pewno dobierzecie coś dla siebie. Nawet do mieszkania. I ma jeszcze dodatkowe zalety. Jakie? Zamontujecie je sobie na przykład na dachu ogrodu zimowego. Żaden problem. Śnieg już nie będzie zalegał i nie trzeba będzie go zrzucać. Poza tym szyby nie parują. I co najważniejsze, i przede wszystkim mamy komfortową temperaturę w domu. No i co chcieć więcej? Fajne, ciekawe, prawda? Prawda, że ciekawe? No uważam, że takie szyby to przyszłość. Fajna sprawa. Ok, a teraz do dzieła. Pierwszy produkt, który chcę Wam powiedzieć, to bateria termostatyczna, która bardzo, ale to nawet bardzo, bo do 40% może zaoszczędzić Wam wody. To jest mnóstwo, do 40%. Dlaczego? Ponieważ automatycznie na baterii termostatycznej ustawiamy sobie temperaturę, którą chcemy osiągnąć. 38, 40, 36 stopni i zaraz po odkręceniu wody mamy tą temperaturę. Tak więc nie musimy czekać, aż ta woda się podgrzeje. Poza tym wiadomo, nieraz jest za ciepła, za zimna, marnujemy tą wodę, ustalamy sobie, tam gdzieś kombinujemy, a tu mamy. Warto, bo tak jak mówię, no 40% to już jest sporo wody zaoszczędzonej, ale jest oczywiście pewne, ale nie zawsze możemy taką baterię zastosować. Zazwyczaj nie możemy w blokach, gdzie są piecyki gazowe. Fachowo się to nazywa przypływowy podgrzewacz gazowy wody, po naszemu piecyki gazowe. Tam niestety ta bateria się nie sprawdzi, ale sprawdzi się w całej reszcie. Uważam, że warto. Tak samo jak warto, trzymamy się dalej baterii, używać baterii z perlatorem, czyli czymś takim. Mała, drobna rzecz, a cieszy. Cieszy, ponieważ to, jak powiedzieć to, nadmuchuje wodę, no spulchnia tą wodę i mamy wrażenie, że mimo tego, że strumień nie jest niezbyt mocny, że tej wody jest dosyć dużo. Tak więc perlator warto. Jeżeli kupujecie baterię, to zwróćcie uwagę, czy ten perlator można wymienić, ponieważ czasem się zakamienia. No i jeżeli się zakamieni, a nie będzie wymienny, to będziecie musieli wymienić całą baterię. A tak tylko perlator odkręcacie, wkręcacie nowy i po kłopocie. Jeszcze warto zwrócić uwagę przy bateriach różnych różnistych, to jest umywalkowa oczywiście, żeby one miały tak blokadę. Ta nie ma. Blokadę na dzieci to jest zazwyczaj, ponieważ dzieci wiadomo, że one puszczają na maksa często, tak? A jest w bateriach coś takiego, że one czasem dochodzą do tego momentu i później trzeba ciut więcej siły użyć. To jest fajne właśnie, no miałem to sprawdzone właśnie przy swoim dzieciaku, że on tak jakby tylko do połowy puszczał, a nie na maksa tą wodę. Uważam, że warto. Trzecia sprawa
to baterie, o tych bateriach cały czas, rolety antywłamaniowe, ale wy już wiecie, ci, którzy oglądają moje odcinki, że rolety antywłamaniowe nie są do końca antywłamaniowe i nie zawsze się tak sprawdzają, a nieraz jest nawet z tym większy problem, jak ktoś już włamie i zamknie sobie taką roletę. Nie o to chodzi. Rolety zewnętrzne bardzo dobrze izolują od temperatury. W lato od ciepła, wtedy klimatyzacja nie musi chodzić. Słuchajcie, nie mam klimatyzacji, bo naprawdę bardzo dobrze mi działają te rolety. No, u góry jest większy problem, ale tu na dole jest super sprawa. Wystarczy, że do połowy sobie tylko spuszczę rolety zewnętrzne lub w zimę. W zimę, jak są mrozy, mam spuszczone te rolety i jest dużo, dużo cieplej. Ja wiem, że nie wszyscy mogą te rolety sobie zastosować. Wtedy pomyślcie o zasłonach, grubych, jakichś welurowych zasłonach. To też sprawdza się. Szczególnie, o tym nawet nie wspominam. No dobra, to wspominam. Szczególnie jeżeli macie nieszczelne okna. No to po pierwsze, ja wiem, że to może nieładnie wygląda, jakieś uszczelki, ale kurde, no lepiej to, niż tracić pieniądze lub, nie daj Boże, marznąć. A po pierwsze, nie mieszkamy wszyscy w nowoczesnych budynkach, w nowo wybudowanych, gdzie i tak czasem się zdarzają szpary, źle zamontowane okna. No niestety, tak jest, ale wiele osób żyje w blokach, gdzie to było montowane 20 lat temu, no i niestety jest jak jest. Wtedy naprawdę warto. Ćwierćwałki można sobie kupić, dać do okna, w kolorze okien. Wtedy nie widać w ogóle. No a gdzieś po bokach, no to najlepiej uszczelki. Uważam, że warto, plus te zasłony. Ok, lecę do następnego punktu. No teraz, niby pierdoła. Mnie by to wkurzało nawet nie ze względu na oszczędzanie wody, chociaż oczywiście miałbym to gdzieś z tyłu głowy, ale na takie stukoty tego kapiący kran. Wyobraźcie sobie, że jeżeli kropla spada tylko 1 na 3 sekundy, to w ciągu godziny wyleci Wam 1 szklanka. W ciągu roku kilkadziesiąt przynajmniej wanien wody. No to jest coś, co kosztuje grosze, bo tą szelkę pewnie trzeba wymienić, grosze i naprawicie. Już nie mówiąc o ciurkiem lecącej wodzie w ubikacji, a często się tak zdarza, to wyobraźcie sobie, że tu wystarczy 1 godzina, żeby 9 litrów wody wyleciało. 1 godzina, 9 litrów. Masakra. No takie rzeczy trzeba naprawiać. Ja wiem, że się nie chce, ale wiem też, że trzeba. Tak więc nie. To jest konieczność, to jest pierdoła, którą sami możemy zrobić, może nie wszyscy sami, ale szybko i niedrogo na pewno możemy zrobić. Ok? Następny punkt. Tu idziemy w jakieś koszty, ale jeżeli musicie wymienić lodówkę, to koniecznie patrzcie na tą z najlepszą klasą energetyczną. Dlaczego? Ponieważ to jest mebel, tak, mebel, sprzęt, który pracuje cały czas, dzień i noc. I to jest jedno z najbardziej energożernych, czajnik, pralka, tak, to również, co do pralki jeszcze wrócę, ale lodówka pracuje non-stop i pobiera nam ten prąd. Dlatego, jeżeli wymieniacie, musicie wybrać, to nie ma sensu specjalnie, bo to więcej zapłacicie niż, no chyba, że patrzycie na ekologię, tak? Ale tak finansowo, no to wtedy, kiedy macie taką potrzebę, na pewno warto już wtedy zaglądać za tą najlepszą klasą energetyczną i nie oszczędzać wtedy na tym. Kolejny punkt, jak już zacząłem o sprzęcie AGT, to pralka, jasne, i zmywarka. Panie, panowie, ładujmy do pełna, nie puszczajmy połowę, bo to szkoda cholera prądu i wody, tak? I wystarczy, że puszczacie w tygodniu 2, 3, 4 takie zmywarki niepełne, to tej energii, a teraz zmienicie to tej energii zaoszczędzicie bardzo dużo. To są drobne rzeczy, drobne porady, ale na pewno warto je zastosować. Tak samo jak to, przy czym to już będzie kosztowało najwięcej z tych wszystkich punktów. Ale zaraz jak Wam powiem, to jak można poznać źle ocieplone poddasze, to sami stwierdzicie, że nie jeden dom tak ma. Słuchajcie, przez dach ucieka nam bardzo wiele ciepła. No, mieszkańcy bloków się teraz nie martwią, ale w domach tak jest często i było często, że ludzie izolowali wełną jeszcze tak, teraz pianka jest, to jest troszkę lepiej, bo wszędzie wejdzie nam ta pianka, ale wełna też, jasne, ona się sprawdza i bardzo dobrze nawet, ale montowali ją ludzie tylko między krokwie,
Bo tak gdzieś było, nie wiem czy ze względu na sztywności, ale raczej fachowcy montowali między krokwie, później płyta, czy nic nie dawali, nie wiem, błazerię i tyle. I słuchajcie, jak czasem jedziecie w zimę ulicą, to widać na dachach takie kreski. To właśnie jest izolacja tylko między krokwiami. Drewno jest bardzo dobrze przepuszcza ciepło. I wtedy, jeżeli to nie jest zaizolowane dwustopniowo, powiem Wam tak, ja mam zaizolowane 15 cm między krokwiami, na krokwiach chyba 10. Mam dosyć duży dom, a bardzo mało energii zużywam. Tak więc porównuję się tu z sąsiadami, rozmawiamy na ten temat. No to chyba mam najbardziej szczelny ten dom. Ale od razu właśnie o tym myślałem podczas budowy. Dobra, kolejny punkt. Będę perfekcyjną panią domu, ale powiem Wam to tylko w 15 sekundach. Gotujemy z pokrywkami na garnkach. Nie wiem czemu. Ja za łebka to zawsze mi rodzice mówili pokrywkę połóż, tak? Bo faktycznie bardzo szybko się zagotowuje wtedy to, co w tym karku jest, powiedzmy woda, tak? A teraz ja widzę, że ludzie jakoś, nie wiem, nie jestem kucharzem, czy to ma jakiś sens pod wpływem gotowania? Dajcie znać, jeżeli wiecie, bo nie jestem kucharzem, ale wiem jedno, że z pokrywką na garku dużo szybciej zagotuję, czyli mniej zużywam prądu lub gazu. I ostatni punkt, kabina czy prysznic. Kabina czy prysznic. Co ja gadam? No oczywiście, wanna czy prysznic. I teraz na pewno każdy powie, haha, człowieku, no oczywistość, wiadomo, że prysznic, że to zdecydowanie mniej nam energii pobierze. Jak zwykle jest pewne, ale może o tym nie wiedzieliście, ale tak, przy średniej wannie nalewamy podczas kąpieli około 150 litrów wody. Przy prysznicu podczas minuty wypływa nam około 15 litrów wody, czyli 4 minuty 60 litrów. Połowa prawie. Warto wannę, ale wystarczy, że bierzecie dłuższy prysznic 10-minutowy albo z hydromasażami. No dobra, hydromasaże to są, no to. Dobrze, leci Wam tam jeszcze woda po środku i dużo więcej możecie zużyć wody. To wtedy warto się zastanowić. Ja jestem zwolennikiem prysznica, mam też wannę, lubię z książką tam poleżeć faktycznie, ale rzadko. A na co dzień tylko i wyłącznie prysznic, co i Wam polecam. Słuchajcie, dajcie znać, co według Was jeszcze warto zastosować, większych, mniejszych rzeczy drobnych, które na pewno pomogą nam w oszczędzaniu energii. Napiszcie koniecznie, bo Wy to jesteście skarbnica wiedzy i ludzie czytają te komentarze. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, bardzo Was proszę. Dajcie łapkę w górę, a na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!